Przyszła pora na oswojenie się ze sprzętem. Pokażę Wam dzisiaj, jakie ćwiczenia pomogą w tym, żeby to aerograf malował to, co chcemy, a nie odwrotnie. Do dzieła. Aerograf mamy już wybrany, przygotowaliśmy odpowiednio rozcieńczoną farbę. O komplikacjach, jakie mogą się pojawić w trakcie malowania, mówiłem w poprzednich odcinkach. Były one związane przede wszystkim z tym, jaką farbę wybraliśmy i czy ma ona odpowiednią konsystencję. Jest jeszcze jeden problem, który może się pojawić, ale ma on związek już tylko z tym, jak obsługujemy aerograf. Takie kleksy pojawią się, kiedy bez wciśnięcia spustu otwierającego zawór powietrzny cofniemy iglicę. Wtedy niewielka ilość farby swobodnie wypływa przez dyszę i gromadzi się na czubku iglicy. Teraz po wciśnięciu spustu powietrze zdmuchuje tą farbę i oto efekt. Dlatego od samego początku uczulam na to, że zawsze w pierwszej kolejności należy uwolnić powietrze, a dopiero potem, cofając iglicę, uwalniamy farbę. Następnie zamykamy dopływ farby i na końcu dopiero puszczamy spust. Taką kolejność trzeba sobie od początku wyćwiczyć, po pewnym czasie stanie się to naturalne. W trakcie malowania mamy do czynienia z trzema elementami, można powiedzieć z trzema zmiennymi, które razem składają się na to, co zobaczymy na malowanej powierzchni. Chodzi o po pierwsze ilość farby, którą regulujemy iglicą, po drugie odległość końcówki aerografu od powierzchni i po trzecie ruch, a dokładniej wszystko to, co związane jest z prędkością, z jaką poruszamy aerografem w kierunku równoległym do powierzchni, czy też jak długo pozostajemy w jednym miejscu, czyli z prędkością równą 0. Pierwsze, najbardziej banalne ćwiczenie polegać będzie na malowaniu zwykłych punktów. Operujemy tylko ilością farby. Odległością się na razie nie przejmujemy, niech będzie na mniej więcej takim samym poziomie. Żadnego ruchu w trakcie malowania też nie wykonujemy. Malujemy kolejno kilka kropek, za każdym razem z coraz bardziej odsuniętą iglicą. Teraz włączamy do gry odległość. Malujemy drugi rząd kropek, tyle że teraz z nieco większej odległości i tak jak wcześniej, z każdą kropką coraz bardziej odsuwamy iglicę. Możemy powtórzyć sobie takie ćwiczenie z dłuższym czasem, przez który malujemy każdą kropkę. Zwiększy się wtedy oczywiście krycie. Ten czas wpływa na krycie podobnie jak stopień wysunięcia iglicy. Od odległości oczywiście zależy szerokość całej planki. Żeby namalować cokolwiek innego niż takie punkty, to do tych dwóch elementów musi dołączyć trzeci, czyli ruch. Ćwiczenie drugie polegać będzie na malowaniu prostych linii. Linia to nic innego jak rozciągnięty punkt, a więc to jak intensywna będzie linia zależy od prędkości, z jaką przesuwamy aerograf. Czym szybciej, tym krycie będzie mniejsze. Cała sztuka w malowaniu jednolitych linii polega na tym, że ruch musi się zacząć chwilę wcześniej od uwolnienia farby i skończyć dopiero kiedy zamkniemy już dyszę. Jeżeli o tym zapomnimy, to na początku i na końcu linii pojawią się takie mało eleganckie kropki. Tę umiejętność trzeba też wyćwiczyć. Trochę to potrwa, ale z czasem w końcu pojawi się nawyk. Wyznaczmy sobie początek i koniec i staramy się namalować całą kolumnę mniej więcej takich samych linii. To jest ćwiczenie, które naprawdę wiele zmienia w tym, jak dobrze kontrolujemy aerograf. Poza odpowiednią kolejnością czynności trenujemy też celność. Kiedy malujemy pędzelkiem, to farba zostanie nałożona tam, gdzie pędzelkiem dotkniemy powierzchni. Sprawa jest prosta. Przy aerografie trzeba jednak przyzwyczaić się do czegoś zupełnie innego. Trochę potrwa, zanim nasz mózg zrozumie, o co tu chodzi, jak ma sterować mięśniami ramienia i dłoni, żeby na papierze pojawił się punkt czy linia dokładnie w tym miejscu, które sobie upatrzyliśmy. Do tego też trzeba praktyki. Ważne, żebyśmy dokładnie mogli zdecydować, co zostanie namalowane i wydaje mi się, że szkoda farby na to, żeby podczas ćwiczeń malować jakieś przypadkowe kształty. Lepiej skupić się na takich konkretnych ćwiczeniach, w których trenujemy i celność, i to, jak kontrolujemy sam aerograf. Idźmy dalej. Kolejne ćwiczenie będzie kombinacją zwykłej linii, ale w trakcie będziemy operować odległością. W ten sposób otrzymujemy linię o zmiennej grubości.
można pomyśleć o dołączeniu do ćwiczenia zmiennej prędkości. Będzie to konieczne do wykonania takiego pociągnięcia w szpic o jednolitym kryciu na całej długości, bo czym bliżej jest końcówka aerografu, tym szybszy ruch musimy wykonać, żeby nie stworzyć zacieku. Jeżeli wszystkie te elementy mamy opanowane, to teraz będzie już z górki. Jest jeszcze jedna rzecz, która na pewno się przyda przy malowaniu modeli, zwłaszcza przy modelach pojazdów pancernych pojawia się coś takiego jak technika modulacji. Jest to technika, w której operuje się światłem przy pomocy jaśniejszych i ciemniejszych odcieni tego samego koloru. Warto zatem przećwiczyć sobie malowanie takich łagodnych przejść kolorów. Możliwość uzyskania idealnego gradientu to chyba największa zaleta pracy z aerografem. Dosyć trudno jest zrobić takie łagodne przejście wychodząc od ostrej krawędzi, dlatego często stosuje się wszelkiego rodzaju szablony. Takie szablony mogą być wykonane choćby z odpowiednio przyciętej kartki papieru. Wydaje mi się, że to wszystko z takich podstawowych technik, które warto opanować, zanim zaczniecie malować modele. Teraz pora wyczyścić aerograf i w następnym filmie pokażę, jak to zrobić szybko i skutecznie. Do usłyszenia. Cześć.